Praise the Lord. Chwalmy Pana. What a privilege for us Polish to be among you. Jaki to jest przywilej nas, Polaków, bycia wśród Was. International Church. W Kościele międzynarodowym. Thank you for your great hospitality. Dziękujemy za Waszą gościnność. Thank you for everything what we experienced among you. Za wszystko, co doświadczyliśmy wśród Was. Thank you, Pastor, and thank you, Pastor's wife, and all of the leaders in the church. I także dziękujemy pastorom i liderom w naszym Kościele. And to all the church, big thank you for receiving us. I dla całego Kościoła za to, że nas przyjęliście. And everybody who helped us during the stay to show us some places, Southampton and places around. Thank you very much. I każdy był zaangażowany, by pokazać nam miasto i miejsca wokół Southampton. So I bring you also greetings from Poland. Ja także przywożę ze sobą pozdrowienia z Polski. From small town Warsaw. Village. Maybe a village in Poland, Warsaw, that's Ze right. wsi Warszawa. But our village is growing, praise the Lord. Ale ta wioska wzrasta dzięki Bogu. Around 2 million people are there. Teraz już jest około 2 milionów ludzi. We have a church there. I mamy kościół tam. It's a new church, has been started only 6 years ago. To jest nowy kościół, rozpoczęliśmy go 6 lat temu. And people are always asking me this question. I ludzie zawsze zadają mi to pytanie. How many people are coming to your church? Ile osób przychodzi do Twojego kościoła? And I'm always saying, I zawsze mówię, it's easy. i mówię, to jest łatwe. The parish is around 2 million people. Parafia ma około 2 milionów osób. And first hundreds are starting to come. I pierwsze setki zaczynają przychodzić. I believe you have a big parish as well here. Ja wierzę, że my także mamy dużą parafię. And we are very similar church to your church. I my jesteśmy podobnym kościołem do Waszego. Because we are also having people from different nations and different countries. Bo my także mamy osoby z różnych narodów i z różnych krajów. We have Polish, of course. Oczywiście mamy Polaków, But we have Ukrainians, ale także mamy i Ukraińców. Belarusians, I z Białorusi również. and people who speak in Spanish. I osoby, które mówią po hiszpańsku. So we have 2 services of our church, in Polish first and in Spanish. Więc mamy 2 nabożeństwa w naszym kościele. Najpierw po polsku, później po hiszpańsku. In our church there is also a Ukrainian church. W naszym kościele, w środku naszego kościoła jest także kościół ukraiński. Inside and outside actually. Na zewnątrz i wewnątrz. So God is moving in Poland. Więc Bóg także porusza się w Polsce. And I think I will start with a short testimony. I wydaje mi się, że zacznę od krótkiego świadectwa. How our church was started. I w jaki sposób nasz kościół powstał. I was traveling to Warsaw very often. Bardzo często jeździłem do Warszawy. And once God told me something in Warsaw. I pewnego razu Bóg coś mi powiedział w Warszawie. He told me, Michael, take your whole family and move to Warsaw and start a new church. I powiedział: Michale, weź całą swoją rodzinę, przeprowadź się do Warszawy i rozpocznij kościół. And it was very strong from the Lord. I to był bardzo taki dogłośny głos od Boga. Have you ever heard something from the Lord? Czy wy coś w taki sposób słyszeliście od Boga? It's good not only to listen, Że to nie było tylko, żeby słuchać, but to obey. ale ten głos by wymagał posłuszeństwa. So first thing I done, I gone home. We were living in different town in Poland, in Lublin. Więc pierwsze co, to wróciłem do domu, mieszkaliśmy jeszcze wtedy w Lublinie. And I said to my wife, I believe God told me to move our whole family to Warsaw and start a new church. I powiedziałem swojej żonie, że ja wierzę, że Bóg mi powiedział, byśmy wzięli całą rodzinę i pojechali, przyprowadzili się do Warszawy i tam założyli kościół. What do you think about this? I jak wam się wydaje, jaka była reakcja? And she said, it's a great idea, let's move even tomorrow. Ona powiedziała, to jest wspaniały pomysł, nawet jutro się przeprowadźmy. What a wife. Jaka żona. And I thought,
probably God is talking to her as well. Więc ja sobie pomyślałem, że może Bóg także i do niej przemawia. And you need to understand something. Ja chcę, abyście zrozumieli coś. My wife never wanted to move before. Moja żona nigdy wcześniej nie chciała się wyprowadzać z Lublina. And the place where we're sitting were so nice. Bo miejsce, w którym mieszkaliśmy, było bardzo miłe. We had a house, we had garden, we had people, we had church, we had everything we needed. Mieliśmy dom, ogród, ludzi, znajomych, kościół, wszystko co We had a potrzebowaliśmy. great missionary ministry and so on and so on and so I on. także należeliśmy do wielkiej misji, do grupy misjonarskiej. So we were trying to prepare ourselves to move to Warsaw. Więc zaczęliśmy przygotowywać się do naszej przeprowadzki do Warszawy. And one pastor friend called me and asked me about new church in Warsaw. I mój znajomy pastor zadzwonił do mnie i się zapytał odnośnie tego nowego kościoła w Warszawie. And he said, "Did you found anything for the church?" I on powiedział, czy znalazłeś jakieś miejsce, aby założyć ten kościół? And I said, "No, we are looking for some flat for us to rent." A ja powiedziałem, nie, jeszcze nie, na razie szukamy mieszkania, które możemy wynająć. And he said, "Because God revealed for you, revealed me an address for you in Warsaw." Bo Bóg objawił mi adres dla Ciebie w Warszawie. So I asked, "Okay, what's the address?" Więc zapytałem się, jaki to jest adres? So he said, "Okay, be careful. I never had this kind of revelation in my whole ministry." On powiedział, bądź ostrożny, bo ja nigdy takiego objawienia nie miałem w całej mojej historii służby. And I'm saying, "But can you say the address?" Ale ja mówię, dociekałem, ale daj mi adres. And he said, "Sit down and be calm." On powiedział, siądź i bądź spokojny. And he said, "I checked on the Google map if the street exists in Warsaw." On sprawdził najpierw, czy ta ulica istnieje na Google Maps. And he said, "It is existing." I powiedział, tak, istnieje. And I say, "What's the address?" Więc się zapytałem ponownie, jaki to jest adres? So he's finally saying, "The Golden Street number 3." I on powiedział, to jest ulica Złota 3. And I'm saying to him, "I have at least two confirmations that it is from the Lord." I on powiedział, mam przynajmniej 2 potwierdzenia, I że... said this. że ja powiedziałem, że przynajmniej mam 2 potwierdzenia od Boga, że to jest od Boga. Firstly, I have been on the Golden Street when God told me to move to Warsaw and start a new church. Pierwsze potwierdzenie to ja byłem na ulicy Złotej, kiedy pierwszy raz Bóg do mnie przemówił, aby założyć kościół. And then Pastor Mariusz Muszczyński in Poland, he was organizing such a special preparation for church planting in Poland. I także pastor Mariusz Muszczyński zaczął zakładać nowy kościół. He was preparing some kind of project. On przygotowywał jakiś projekt. And on this project we had assignment to sign important things in a new city we would like to start a church. I na tym projekcie mieliśmy wypisać ważne rzeczy w mieście, które chcemy zacząć. So I signed all the universities, schools, government buildings. Więc napisałem uniwersytety, szkoły, budynki rządowe. And I signed on the map a cross. I narysowałem na mapie krzyż. And the cross was exactly on Golden Street number 3. I ten krzyż właśnie padł na tej ulicy Złotej. So I didn't know exactly where this address was. Więc nie wiedziałem dokładnie, gdzie ten adres się I znajduje. came to Warsaw, seen this building, Więc pojechałem do Polski, do Warszawy i tam zobaczyłem ten budynek. and I said, "It can't be possible." I ja powiedziałem, to jest niemożliwe. Because it was a normal block of flats. Bo to był normalny blok mieszkaniowy. People were living there. Ludzie tam mieszkali. It's not the good place for the church. I to nie jest dobre miejsce na kościół. So we moved to Warsaw, find a flat for us, Więc przeprowadziliśmy się do Warszawy, znaleźliśmy mieszkanie. and I'm trying to find something in the internet, halls to rent in Warsaw. I szukałem także różnych holi do wynajęcia w Warszawie. And first thing actually it was Golden Street number 3 halls to rent. I pierwsze wyszukiwarce pojawiło się na ulicy Złotej 3 i jest do wynajęcia sala. Some company make out the halls out of the flats. Jakaś firma przejęła te mieszkania i zamieniła je w hole. So we came there and said, "Can you rent us or lease to us for the church? We would like to start a church
prayer meetings in the evening in this hall. Więc poszliśmy tam i się zapytaliśmy, czy byliby w stanie nam wynająć jedną salę, abyśmy mogli mieć spotkania modlitewne dla naszego kościoła. And we wanted to have it in the evening at 6 o'clock. I chcieliśmy te spotkania prowadzić o 6 wieczorem. And they said we are closing everything at 4 o'clock, 4 p.m. I oni powiedzieli, ale wszystko jest zamykane o 4 po południu. Shortly saying, they said no. Więc powiedzieli nie. But I said, can you ask other directors? Więc zapytałem się, czy jest możliwość, aby zapytał się innych dyrektorów. And we gone to 15 another different halls in Warsaw to check them. Więc my w tym czasie odwiedziliśmy 15 różnych holi w Warszawie. And we came back to Golden Street number 3 hall. Ale powróciliśmy z powrotem do ulicy Złotej 3. And they said, director said yes. I powiedzieli, że dyrektor się zgodził. You can start your prayer meetings. Możesz rozpocząć swoje spotkania modlitewne. And believe or not, we started our church in this building, Golden Street number 3. I wierzcie mi, że wtedy zaczęliśmy nasz kościół właśnie na tej ulicy Złotej 3. Everything was started in Warsaw of our church, Golden Street number 3. Więc wszystko, co jest związane z naszym kościołem w Warszawie, to jest właśnie ta ulica Złota. Super. And if you would like to see us on internet, we Jeśli would like chcielibyście to odwiedzić invite naszą you. stronę na internecie, Or if you will be visiting Warsaw and Poland, you can come to us. albo jeśli będziecie w Warszawie, proszę przyjdźcie nas Or if odwiedzić. you have some friends or family members, you can send them to our church. Albo przyjaciół z członków rodziny, przyślijcie I nas have do nas. few cards later on Mam after church kilka service. kart do rozdania. And you can watch us also. We have a YouTube channel from our church. Możecie także oglądać na YouTubie kazania. Okay, it was from the beginning. To było tylko początek. Now we start preaching, okay? Teraz zaczynamy kazanie. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Are you ready? Czy jesteście gotowi? Jesteś gotowa. Are you ready? Okay, the name of my message tonight is How to Receive a Miracle. Dzisiejszym tytułem kazania będzie jak otrzymać cud. Do you need a miracle? Czy ty potrzebujesz cudu? Is there anybody who needs a miracle in life? Czy jest ktoś tutaj, kto potrzebuje cuda w życiu? You know, I discovered something interesting about the miracles. Ja odkryłem coś interesującego odnośnie cuda. That great miracles when they are happened in other families, Że wspaniałe cuda dzieją się w innych rodzinach, in other churches, w innych kościołach and our brothers or sisters. i w życiu naszych sióstr lub braci. But it's totally different story Ale jest zupełnie inna historia. when a miracle Kiedy cud is happening to you. się wydarza właśnie tobie. It's happening to me. Się wydarza właśnie mnie. Is that right? Czy to jest prawda? So we will be talking tonight how to receive a miracle for me. Więc dzisiaj będziemy mówić, jak otrzymać cud dla siebie samego. In Ukraine there was a very strongly believer brother. W Ukrainie był bardzo silnie wierzący brat And during night God woke him up i w trakcie nocy Bóg go obudził and asked him, "Do you love me?" i się go zapytał, czy ty mnie kochasz? And he said, "Yes, Lord, I love you." I mówię, tak Panie, kocham cię. And God told him, "Go out from your home." I Bóg mu powiedział, wyjdź ze swojego domu. And he was living on the edge of the big forest. I on mieszkał na pograniczu z lasem. And God said to him, "Go into the forest and say out loud that you love me." I Bóg mu powiedział, idź do tego lasu i powiedz na głos, że mnie kochasz. So he went to the forest Więc wyszedł do lasu and is crying, i wołał, "I love you!" ja cię kocham. Wanted to come back home, Chciał powrócić do domu. but God is saying once again. Ale mu powiedział, zrób to jeszcze raz. So he's screaming again, Więc po raz kolejny wykrzyczał, "I love you!" ja cię kocham. Wanting to come back, Chciał ponownie wrócić do and domu. God is saying 3 times, please. Bóg powiedział, powiedz to 3 razy. So he said again, Więc wykrzyczał to po raz kolejny. "I love you!" Ja cię kocham. Came back his house, Powrócił do swojego domu, gone to sleep, poszedł spać. forget about everything. Zapomniał o wszystkim. And he's in the church in the next Sunday, I on poszedł do kościoła następnej niedzieli. and the pastor is saying there is somebody who would like to share a testimony. I pastor mówi, czy jest ktoś, kto chciałby się podzielić świadectwem? And one guy is saying, "I would like to say a testimony." I jedna osoba podniosła rękę i powiedział, tak, ja chciałbym się podzielić And he świadectwem. said, "I was converted in the forest
few days ago. On powiedział, że ja się nawróciłem w lesie kilka dni temu. And he said, you know what? I wanted to commit a suicide. Wiecie co? Ja chciałem popełnić samobójstwo. And I wanted to kill myself. Ja chciałem zabić siebie. And I said, God, if you are existing, I powiedziałem, Boże, jeżeli Ty istniejesz, talk to me. przemów do mnie. And he said, you know what? I powiedział, wiecie co? God told me that he loves me. I thought for the first time that I was not hearing well. Po raz pierwszy w życiu myślałem, że może nie dosłucha, źle słyszę. And I said, Lord, if it is you, tell me again. Powiedz mi jeszcze raz. And God told me he loves me again. I Bóg ponownie powiedział, że mnie kocha. So I told Więc God, powiedziałem Bogu, I will not kill myself. że że się nie zabiję. But if you tell me for the third time that you loves me, Ale jeśli powiesz mi po raz trzeci, że mnie kochasz, I will be baptized and I will serve you till the end of my life. to ja się ochrzczę i będę Ci służyć do końca mojego życia. And that's why I'm in the church today. I dlatego dzisiaj Is God good? Is God good? nie jest dobry. Is it a miracle? Czy You to know, nie jest cud? I would like that we will see some very interesting passage from the Bible, Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się jednemu fragmentowi z Biblii, from the Mark chapter 5, z Ewangelii Marka, rozdział 5, and from verses 21 maybe to 31. od 21 do 31. I will read it maybe in English and you can do it in Polish, okay? When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. Maybe to this place. Okej, od 21 do 24 zaczniemy. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kochana, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na Niego. And maybe next verse. I kolejny werset. And from 25. And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I hope you know the story. Mam nadzieję, że Wy także znacie tę historię. It's a very interesting story. Jest bardzo We will interesująca. not read more, but we will a little bit talk about it more. Nie będziemy więcej czytać, ale będziemy mówić o tym, co się wydarzyło. It is said in this text later on W tym fragmencie później dowiadujemy się, that Jesus is finally asking some very interesting question. że że Jezus zadaje bardzo interesujące pytanie. He is asking the question, who touched me? On zadał pytanie, kto się mnie dotknął? Do you remember this? Yes. Czy pamiętacie to? And then his disciples are saying to Jesus, I później jego uczniowie mówią do Jezusa: Lord, Panie, there is such a big crowd pressing for us about us. jest taki wielki tłum, który napiera na nas. And you are asking who touched me? I ty pytasz się, i kto mnie dotknął? Can you imagine the situation? Czy możecie wyobrazić sobie tę sytuację? How it is in Christmas in Asda or Tesco? Tak jak wygląda czas świąteczny w Asdzie albo w Tesco. Or some big gatherings, hundreds, thousands of people. Albo na wielkich spotkaniach, gdzie ludzie się w setkach ilości spotkają. And you can touch very easily other people.
I możesz dotknąć innych bardzo łatwo. But Jesus is asking, who touched me? Ale Jezus się pyta, kto mnie się dotknął. And maybe Peter is answering to Jesus. Może Piotr odpowiedział Jezusowi. Maybe it's me. Może ja cię dotknąłem. Maybe Peter. Może Piotr. Maybe me, Peter. Maybe John. Może to Jan. Maybe even Judas. Może nawet Judasz. Jesus, who knows who touched you? Jezus, kto ma wiedzieć, kto cię dotknął? But Jesus saying, no. Ale Jezus mówi, nie. Somebody touched me in a special way. Ktoś mnie dotknął w wyjątkowy sposób. He said, in a very special way. W bardzo wyjątkowy sposób. And the Bible is saying, who touched Jesus in such a special way? I Biblia nam mówi, kto dotknął się Jezusa w ten wyjątkowy sposób. And verse 25 is saying, a woman was there. I werset 25 mówi, że tam była kobieta. She was sick since 12 years. Ona była chora od 12 lat. How long time you can be sick? Przez jak długo możesz być chory? If a man is sick longer than a week, Bo jeżeli mężczyźni są chorzy dłużej niż tydzień, it's very bad. to jest bardzo źle. Maybe women can be sick a little bit longer. Może kobiety są chore dłużej, They have more patience. mają więcej cierpliwości. But imagine to be sick at 1 year. Ale wyobraźcie sobie bycie chorym przez rok. Imagine to be sick at 2 years, Bycie chorym przez 2 lata. 3 years, 5 years. 4, 5. When you are sick more than few years, Ale jeśli chorujesz na coś dłużej niż przez 5 lat, you are thinking, oh come on, it's too long. ty myślisz, no weź, to jest za długo. And this lady was sick since 12 years. Więc ta kobieta cierpiała przez 12 lat. What kind of sickness it was? Jakiego rodzaju choroba to była? She was bleeding Ona krwawiła. and the blood could not stop leaking from her. I to krwawienie nie mogło wcale przestać. And Bible is saying something more about such a situation. I Biblia nam mówi troszkę więcej o tej sytuacji. In Old Testament, third book of Moses, W Starym Testamencie, w 4 księdze Mojżesza, w 3 księdze Mojżeszowej, it is said when the woman had a bleeding, że jest napisane, że kiedy kobieta krwawiła, she was unclean, ona była nieczysta. and everything she touched was unclean. I wszystko, co ona dotknęła, było nieczyste. Stało Every się person she nieczyste. touched was unclean. Każdą osobę, którą dotknęła, stała się nieczysta. And she was unclean Ona była nieczysta for 12 years. przez 12 lat. Can you imagine be sick? Czy możecie sobie wyobrazić bycie unclean? chorym przez tak długo? Bycie nieczystym. It's the very difficult To situation. jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. If you're here and you're thinking about yourself, Jeśli jesteś tutaj i myślisz o sobie, oh, I'm sick. o ja jestem chory, Oh, I'm sick spiritual. ja jestem chory duchowo, I'm sick with my body. ja jestem chory w ciele. Can you imagine the lady? Czy możecie sobie wyobrazić tą kobietę? What she was trying to do. Co ona próbowała osiągnąć? When you are sick, you try to find a good doctor. Is that right? Kiedy jesteś chory, próbujesz znaleźć najlepszego lekarza, czy tak nie jest? And you know, in those days, not many good doctors around. I możecie sobie wyobrazić, że w tamtych czasach nie było bardzo dużo dobrych lekarzy. I have read about those days, Ja czytałem o tamtych dniach and the doctors were suggesting such a recipe for this bleeding. i lekarze w tamtym czasie, ich opinia była taka. Take an ostrich egg Weź jajko strusia, and keep it in linen, trzymaj w posłaniu, in linen cloth, yes, w prześcieradle and it will help you. i to ci pomoże. Stupid. Głupie, prawda? So she was trying to find maybe a really good doctor. Więc ona może próbowała znaleźć dobrego lekarza. Maybe she gone from her village to the capital, to Jerusalem. Może wyjechała ze swojej wioski do stolicy Jeruzalemu She found the professors. i może znalazła profesorów. And you know, they are after a time examining her I po jakimś czasie ją przebadali and the doctor is saying, you know what, lady, i oni powiedzieli, wiesz co, kobieto, there is no cure for your sickness. nie ma uzdrowienia na twoją chorobę. We cannot help you with anything. My nie jesteśmy w stanie ci w żaden But sposób you pomóc, need to pay. ale musisz zapłacić. And Bible is saying that she spent all her money, everything she had for the doctors. I Biblia nam mówi, że ona wydała cały swój majątek na lekarzy. She was sick, Była chora, she was unclean, była nieczysta and she was poor. i była spłukana.
What can be worse? Co może być gorzej? To be poor for so long time, to be sick for so long Aby time. być chorą, biedną przez taki długi okres. Maybe you're in this situation. Może ty jesteś w takiej sytuacji. You are poor, Jesteś biedny, you are sick, jesteś chory, there is no cure for your sickness, nie ma uzdrowienia na there is twoją hopeless chorobę, situation in your life. jest beznadziejna sytuacja w swoim życiu. What you will do? Co ty zrobisz z tym? And you think, nothing is working. I myślisz, przecież nic nie działa. Can you imagine? I don't know really. The Bible is not saying about this. Biblia o tym nie wspomina, But when somebody is unclean ale kiedy ktoś jest nieczysty in Jewish religion, w religii żydowskiej, who wants to live with such a person? kto by chciał mieszkać obok takiej osoby? It's very possible To jest bardzo możliwe, she had no husband, że nie miała męża. or maybe husband had left her. Albo jej mąż ją zostawił. Maybe her children gone out from her. Może dzieci się wyprowadziły od niej. She was sick, Była chora, she was poor, była she biedna, was alone. była samotna. Hopeless situation. Beznadziejnej sytuacji. What you will do? Co wy byście And imagine live like that Wyobraźcie sobie życie w ten sposób. from year to year, Z roku na rok. from year to year, Z roku na rok. 10 years, 10 lat. 11 years, 11. 12 years. 12. And after 12 years, I po 12. the Bible is saying something. Biblia nam coś mówi. He have heard about Jesus. Ona usłyszała o Jezusie. Whatever has happened in your life, Cokolwiek wydarzyło się wcześniej w twoim życiu. you need to hear Ty musisz usłyszeć about Jesus. o Jezusie. You need to really believe what you hear about Jesus. Musisz w to uwierzyć, co słyszysz o Jezusie. What she could hear. To, co ona mogła usłyszeć. Maybe she could hear that Jesus healed the sick who was blind. Może ona słyszała, że Jezus uzdrowił ślepego. Maybe that the paralyzed started to walk. Że osoby sparaliżowane odzyskiwały, mogły chodzić. That other sick people started to be healed. Że inni chorzy zostali uzdrawiani. And something was starting in her life. I coś się zaczęło w jej życiu. The faith started to grow. Jej wiara zaczęła wzrastać. But there are always other people. Ale zawsze są inni dookoła. Maybe in her village. Może w jej wiosce. And they're saying, you know what? I mówią, wiesz co? This Jesus is unsure. Ten Jezus nie jest taki pewny. You know, those Jesus people are a little bit... Wiesz, ci ludzie od Jezusa są troszeczkę... You know, they talk too much. Oni za dużo mówią. They cry too much. Krzyczą They za jump bardzo. too much. Za dużo They pray skaczą. too much. Za dużo się modlą. No, it can't be true. Nie, to na pewno nie jest prawda. And maybe those bad thoughts Może wokół niej była złe myśli. became something like a fight in her heart. Te złe myśli spowodowały, że ona miała walkę w sobie. But she had heard about Jesus. Ale ona usłyszała o Jezusie. Maybe somebody again told her about Jesus. Może ktoś ponownie jej wspomniał o Jezusie. Finally somebody said, Jesus is in this town. W końcu ktoś jej powiedział, Jezus jest w tym mieście. And I really believe she wanted to see him. I ja wierzę, że ona naprawdę chciała go zobaczyć. And now it's very interesting how she met Jesus. I to jest bardzo interesujące, w jaki sposób ona spotkała się z Bible is Jezusem. saying Biblia nam mówi, that she went behind Jesus że ona poszła za Jezusem in a big crowd. w wielkim tłumie. Can you imagine? Wyobraźcie to sobie. Bible is saying in other gospels Biblia nam mówi w innych Ewangeliach, that she was saying something to herself. że ona sobie coś mówiła. She was thinking about Jesus something, Ona myślała o Jezusie and she was telling something i about także Jesus. wypowiadała coś. She was saying, if I will only touch him, Mówiła, jeśli bym tylko dotknęła, I will be saved. ja będę zbawiona. I will be healed. Ja będę uzdrowiona. You know why? Wiecie dlaczego? True faith Bo prawdziwa wiara is declaring the words of faith. jest ogłaszanie słów wiary. The true faith Prawdziwa wiara have thoughts about faith in Jesus. to są myśli o wierze w Jezusa. And now she came and wanted to touch Jesus Więc ona szła za nim i chciała dotknąć Jezusa in such a way w pewien sposób, that he will not know. że on nie zauważył. That's why he came at the back. Więc dlatego ona zaszła go od tyłu. And Bible is saying that she touched the edge of his garment of clothes. I Biblia nam powiedziała, że ona dotknęła się skrawka jego ubioru, szaty. You know, the Old Testament is telling us W Starym Testamencie nam mówi, jest napisane in 15th chapter of 4th book of Moses. w 15 rozdziale 4 Księgi It's Mojżeszowej. faith, it's good, it's
You can read it at home. Możecie to przeczytać w domu. Because of the time, it's take Ze away. względu na czas. I have a notes. It's 4th Moses 15:38 to 39. Więc 4 Mojżeszowa 15, 38 do 39. It is said that Jews had such a cloaks with tassels at the end. Jest napisane, że Żydzi nosili takie szaty, gdzie były frędzle na 4 stronach. So when you would like to touch somebody in such a way that he will not notice, Więc jeżeli chciałbyś dotknąć kogoś w sposób, aby nie zauważył, if I would be in this place of the woman, jeśli ja bym był na jej miejscu, I will try to touch only this tassel. ja bym tylko spróbował dotknąć jednego frędzla. So Bible is saying she touched behind in the crowd. Więc Biblia nam mówi, że ona z tyłu dotknęła Jezusa. The edge of his garment. Koniec skrawku jego Maybe only szaty. this tassel. Może jeden z tych frędzli. So she needed to go through the crowd maybe like this. Więc ona musiała się przedrzeć przez tłum w ten sposób. Oh, there is Jesus. O, tam jest Jezus. I would like only to touch. Ja chcę go tylko dotknąć. Only to touch for a moment. Tylko dotknąć go przez sekundę. Because I will be healed. Bo jeśli to zrobię, będę So uzdrowiona. maybe she gone to Jesus Więc ona przedarła się do Jezusa, touched him, dotknęła się and go wanted to go away. i chciała się cofnąć. And when she was going I away, w momencie, kiedy się cofała, she was totally healed. została całkowicie uzdrowiona. And then Jesus is saying, I potem Jezus nam mówi, who touched me? kto mnie dotknął. You know what? Many people were touching Jesus this day. W tym czasie dużo ludzi dotykało się Jezusa, But only one person had her miracle. ale tylko jedna osoba otrzymała cud. It means Co znaczy, you can be close to Jesus, że możesz być blisko Jezusa, but without faith, ale bez wiary nothing will happen. nic ci się nie przydarzy. We need to have faith. My musimy mieć wiarę. And when Jesus is saying, who touched me? I Jezus mówi, kto mnie się dotknął? The Bible is saying that the lady stopped and said, it's me. Biblia nam mówi, że ta kobieta się zatrzymała i się przyznała, że to była ona. Why Jesus wanted to hear something from her? Dlaczego Jezus chciał coś od niej usłyszeć? Jesus wanted to hear her testimony. Jezus chciał usłyszeć jej świadectwo, Your testimony is so important. bo jej świadectwo było bardzo ważne. We would like to hide our testimony for ourselves. Chcielibyśmy chować nasze własne świadectwa w środku, And Jesus wants that we will tell it publicly. ale Jezus chce, abyśmy ogłaszali te świadectwa publicznie. If Jesus healed you, Jeśli Jezus cię uzdrowił, set you free, uwolnił, perform a miracle in your life, albo dokonał jakiegoś cudu w twoim życiu, say it to others. powiedz to innym. Say it to others. Powiedz to innym. Say it to others. Powiedz to You innym. know why? Wiecie dlaczego? Because your faith will grow Bo przez to twoja wiara będzie wzrastać and the faith of others will increase. i także wiara innych wzrośnie. And what an incredible story. To jest niesamowita historia. And Jesus is saying to her, my daughter, I Jezus mówi, moja córko, your faith twoja wiara had healed you. cię uzdrowiła. Isn't it strange a Czy little to nie bit? jest dziwne? You know, I was studying theology Ja studiowałem teologię many years. wiele lat. And for me something wrong was here. I dla mnie to było coś dziwne w tym. How only faith can heal somebody? W jaki sposób sama wiara może kogoś uzdrowić? Jesus can heal somebody, Bo Jezus może kogoś uzdrowić, but not only faith. ale nie tylko sama wiara. Jesus is healing, Bo Jezus jest not the uzdrowicielem, faith. a nie wiara. But Jesus alone is saying the statement, your faith had healed you. Ale Jezus sam mówi, że twoja wiara cię uzdrowiła. Why? Dlaczego? Listen to this. Słuchajcie tego. Because in Jesus, Ponieważ w Jezusie there is always a healing. jest zawsze uzdrowienie. In W Jesus, Jezusie there is always salvation. jest zawsze zbawienie. There is always freedom. Jest zawsze There wolność. is always forgiveness. Jest zawsze przebaczenie. But it depends from us Ale to wszystko zależy od nas. if you will take it. Czy my to przyjmiemy? In Jesus, there is a miracle for you tonight. I także dzisiaj w Jezusie jest dla ciebie cud. But it depends from you. Ale to zależy od ciebie. Will you take it or not? Czy ty to przyjmiesz, czy Will you nie? receive it with faith? Czy to przyjmiesz z wiarą? Will you touch Him with faith? Czy dotkniesz się go z wiarą? And we can think that all this story is ending. I możemy także pomyśleć sobie, jak ta historia się kończy. It's just the beginning of the story. Na samym początku historii
Because it is said that Jairus, the leader from synagogue, came to Jesus. Jest powiedziane, że Jair, przedstawiciel synagogi, przełożony synagogi, And he was pleading Jesus that he will come to his home and heal her daughter, his daughter. On prosił Jezusa, by poszedł z nim do jego domu, aby uzdrowić jego córkę. And they were going to his house. I w trakcie podróży do jego domu, And during the way, this lady stopped Jesus and stopped the crowd. i w trakcie tej podróży ta kobieta dotknęła się Jezusa And she got her miracle. i otrzymała swój cud. But Jairus was saying, Jesus, please come to my home. A Jair mówi: Jezu, proszę, przyjdź do mojego domu, Because my daughter is almost dying. bo moja córka prawie umiera. Can you hear her? Czy możesz ją And uzdrowić? they are going. I idą. And the crowd is following. I ten tłum za nimi się toczy. And all of a sudden something is happening. I coś się dzieje. People from Jairus' house are coming to him. Ludzie z domu Jaira przyszli do niego And they are saying, stop, i stop, mówią: przestań, it's enough, wystarczy, too late. jest za późno. And all of a sudden, I nagle the faith which was in Jairus ta wiara, która była w Jairze, starting to decrease. zaczęła się zmniejszać. Just he had seen a miracle in a moment On before. przed chwilą widział cud. Oh, what a great miracle of healing. Jaki to jest wielki cud uzdrowienia. Yes, I knew Jesus is healing people. Ja wiem, że Jezus uzdrawia ludzi. Jesus will help me. Jezus mi pomoże. Jesus will help you. Jezus ci pomoże. But now Ale teraz? it's too late. Why is too late? Dlaczego teraz jest za późno? Because your daughter has died. Bo twoja córka już zmarła. And everybody are thinking it's too late. I wszyscy myślą, że już jest za późno. Can be this truth in your life? Czy to także może być prawdą w twoim życiu? You have heard there was a miracle in Poland. Sorry? There was a miracle in Był Poland. cud w Polsce. There was a miracle in London. Był także cud i w Londynie. But I'm here in Southampton. Ale jestem tutaj w Southampton. It's too late for me. I jest dla mnie za późno. Have you ever thought like that? It's too late for Czy me. kiedyś taka myśl ci przeszła przez głowę? Oh, praise the Lord, nobody would say. O, dzięki Bogu nikt tak nie powiedział. And Jesus is saying to Jairus, I Jezus mówi do Jaira: don't be afraid, nie bój się, just believe. po prostu wierz. Isn't it a simple word? Czy to jest proste? Don't be afraid, Nie bój się, just believe. po prostu uwierz. But I would like to say to your heart this word. Ale chciałbym ci powiedzieć, jak to działa. I would like to pronounce this to your heart, this word. Chciałbym ogłosić to do twojego serca. Don't be afraid, Nie bój się, just believe. po prostu wierz. If you'll forget about everything what I said tonight, Jeśli byś miał zapomnieć o wszystkim, co dzisiaj powiedziałem, don't be afraid, nie bój się, just believe. po prostu uwierz. And what's happened next? I co się wydarzyło kolejnie? Jesus is taking Jairus and his disciples to his house. Więc Jezus zabiera Jaira i jego uczniów do jego domu And he's saying to the girl who already died, i mówi do tej dziewczynki, która już zmarła, Talitha Kumi, Talita Kumi, raise up again. wstań. And she's raising up. I ona wstała. You know what is interesting in this story? Wiecie, co jest interesujące w tej historii? That sometimes we think Czasami nam się wydaje, that it's too late for us, że jest dla nas już za późno, but the next miracle is greater than the other. ale ten kolejny cud jest większy od poprzedniego. Bóg have the greater miracles for you than he already performed before. Bo Bóg ma większe cuda przed tobą od tych, co już dokonał. Amen. Greater things. Większe. I don't know what kind of miracles do you need. Nie wiem, jakiego cudu ty potrzebujesz. I can share about hours about miracles. Ja mogę się godzinami dzielić odnośnie Tell cudów. you about one financial thing. Ja powiem wam jeden cud odnośnie finansów. In our church there was a guesting pastor. A w naszym kościele mieliśmy gościa, pastora. And when he was finishing, God told him, bless this pastor. I kiedy on skończył,
told you? God told me, bless this pastor. Bóg mi powiedział, pobłogosław temu pastorowi. And I came to my wife and said, God told me to bless this pastor financially. I podszedłem do swojej żony i powiedziałem, Bóg mi powiedział, abym pobłogosławił tego pastora finansowo. And she said, if God is telling you, let's do this. A ona powiedziała, jeżeli Bóg tak ci powiedział, zróbmy to. We took some money, Więc wzięliśmy sumę pieniędzy, not much money, niewiele, and we gave it to the pastor. i daliśmy temu pastorowi. We forget about this. I całkowicie później o tym zapomnieliśmy. Then this pastor became a bishop. Potem ten pastor stał się biskupem. And by God's coincidence, I poprzez Boży koincydens, through the bishop, przez tego biskupa, God made a stream of money Bóg dał nam zastrzyk gotówki, that we can live in Warsaw in a flat for several years. tak abyśmy mogli żyć w Warszawie w mieszkaniu przez kilka lat. Is it a miracle? Czy to nie jest cud? Is God good? Czy Bóg nie jest dobry? You know, I remember a lady Ja pamiętam kobietę, who came to our church która przyszła do naszego and kościoła she said, I would like to be baptized in this church. i mówi, ja bym chciała być ochrzczona w tym kościele. And we said, why? A my powiedzieliśmy dlaczego? And she said, because my husband was healed in the church. Bo ona powiedziała, bo mój mąż został w tym kościele uzdrowiony. I said, what has happened? Ja powiedziałam, co mu się przydarzyło? And she said, we were coming to your church and my husband could not walk properly. He was walking like this. Ona powiedziała, że my przyszliśmy do twojego kościoła, mój mąż kulał, jak my szliśmy do was. And he barely could drive the car. I on prawie nie był w stanie wyjeździć samochodem. And she said, you prayed for him. I ona powiedziała, ale ty się o niego And the pomodliłeś. same night, I tego samego wieczoru he could walk normally. zaczął chodzić normalnie. Is God making miracles? Czy Bóg nie dokonuje cudów? God is a God of miracles. Bóg jest Bogiem cudów. Coming back to the story. Powróćmy do historii. 12 years had the girl as well. 12 years. Yes, this girl had 12 years. She was 12 years old. Więc ta dziewczynka tak miała 12 lat. Imagine this. Wyobraźcie to sobie. For 12 years, Przez 12 lat. you had a wonderful life. Masz piękne życie. Here in England or in Poland. Here in England or in Poland. Tutaj czy w Polsce. Or in Nigeria or Czy w wherever you Nigerii, were. gdzie Or skądkolwiek in China, pochodzicie. wherever you Albo were. w Chinach. Gdziekolwiek. Everything is okay. Wszystko wydaje się And wspaniałe. after 12 years, I po 12 latach dying situation. staje się You don't sytuacja, know what to do. nie wiesz co robisz. Imagine another situation, the lady for 12 years is sick. I także wyobraźcie sobie sytuację tej kobiety, która była chora przez 12 lat. She's suffering 12 years. Ona cierpiała przez 12 lat. Suffering every day. Cierpiała każdego dnia. No cure. Nie było She's uzdrowienia. becoming poorer and poorer. Stawała się biedniejsza i biedniejsza. Actually sicker and sicker. I bardziej chora. z dnia na For dzień. you, 12 years such a wonderful time. Sorry? For you, Dla 12 years such a dla wonderful time. ciebie ty miałeś 12 wspaniałych lat. But all of a sudden, Ale w pewnym momencie tragedy, tragedia się wydarza. depression, Depresja, problems, problemy, crisis. kryzys. No matter what you have experienced before. I już nic nie ma znaczenia, co się przydarzyło wcześniej. If you had 12 last years of the great success, Może masz ostatnie 12 lat były pełne sukcesu, or 12 life years of a disaster albo 12 lat and po prostu tragedies and tragedii, deep problems, wielkich problemów. God would like to perform a miracle. Ale Bóg chciałby dokonać cudów.